Wyjechałem z Porto. Udało się. A tutaj dojechałem jak widzicie do Fatimy. Nie udało mi się zdążyć, tak żeby jeszcze tutaj wbić się na jakąś mszę. Jestem na jakiejś, nie wiem, procesji, nawet nie wiem co to jest. Czy powiem tu być. Tutaj przyszedłem z plecakiem. No ale tak, żeby pokazać, że jestem. Ojejku, też jakoś po niemiecku mówi. No to niespodzianka na niespodziance. A tak wygląda Bazylika Świętej Trójcy w środku. Dla mnie wygląda trochę jak taka ogromna sala wykładowa. No ale cóż, nowoczesne budownictwo sakralne. Może jakoś niespecjalnie przypada mi do gustu. Ołtarz z bliska wygląda już dużo ładniej. No, byliśmy we wnętrzu Bazyliki Świętej Trójcy. Tak wyglądają drzwi. One się pewnie wszystkie 4 otwierają. Tu są otwarte teraz 2 boczne skrzydła. Tu kolejne drzwi z wyjściem właśnie na Bazylikę. O, a tu jest dla mnie taka ciekawostka przyrodnicza, bo tutaj stoją ludzie w kolejce, żeby powrzucać świeczki tam do ognia, który się pali w środku. Jak dla mnie to trochę takie, no bardziej bym powiedział pogański zwyczaj niż katolicki, no ale no to wiecie, no ludzie są różni. Ja mam wrażenie, że przynajmniej jak to przychodziłem rano, to dużo więcej ludzi wstało w tej kolejce, żeby powrzucać świeczki do ognia, niż żeby rzeczywiście pójść się pomodlić. No ale to może tylko moje wrażenie, bo jeszcze w środku w Bazylice nie byłem. Tam może jak się przyjrzeć, to tak, było widać trochę ogień w środku. To jest może tylko moje wrażenie, ale cóż. W Bazylice jeszcze nie byłem. Zobaczymy, jak sytuacja wygląda w Bazylice. Więc cóż, więc lecimy dalej. Jak tylko msza się skończyła, od razu ludzie rzucili się do kamer. No ale już sobie poszli, więc teraz nagrywam ja. Całkiem uroczo. W Bazylice znajdują się też groby dzieci, które miały objawienia Matki Bożej. Tutaj akurat Jacynta i Łucja. Pójdziemy dalej. Prawdopodobnie... Oj, ile tu ludzi. Prawdopodobnie tam dalej jest kolejny grób. Zaraz może uda mi się tam dotrzeć. Gdzie ludzie się zaopatrzyli w świece. Tak. To jest grób Franciszka, jeśli dobrze nie mylę imienia. Tak, grób Franciszka. No i to cała bazylika. A tutaj jeszcze. A tutaj jeszcze główny ołtarz. Tak wygląda. A tutaj ołtarz główny, jak zbiorą się wierni na całym placu. Proszę bardzo, jest i tutaj możliwość zrobienia sobie zdjęcia z napisem Fatima. Powiedzmy, to jest taki główny ryneczek, chyba można tak go nazwać. No w sumie, jakby nie patrzeć, są to miejscowości turystyczne. Tylko, no myślę, że ludzie, jeśli tak, chociaż nie powiem, że kupują pamiątki, bo to było trochę obrazoburcze, ale to no po prostu są klientami innego typu. I tutaj proszę bardzo, jakie dewolocjonalnia można sobie kupić. O, jest nawet zestaw, jak to się nazywa, Mały Ksiądz, że można sobie w podróży mszę odprawiać. Najróżniejsze figury, ornaty. Wszystko się znajdzie. Słuchajcie. Wszyściuteńko. Tam po drugiej stronie jeszcze więcej ornatów, ale już myślę, że to aż tak was nie interesuje. Co można kupić w dewocjonaliach, w każdym razie jest ładnie. No to już wiem, co to było wczoraj. To była po prostu procesja po różańcu. Ja nawet lampion dostałem, patrzcie. Także nie chcę powiedzieć, że cię procesuję, ale no uczestniczę w procesji właśnie. Modlili się nawet po polsku w trakcie różańca, jakby ktoś był ciekawy. Proszę bardzo, to jest moja świeczka, którą dostałem, a tak to wszystko wygląda z bliska.
chciałem tego tak wyrzucać do śmieci, więc myślę, że to będzie najlepsze miejsce. A to miejsce ze świecami wygląda tak. No, jest właśnie po komunii, więc myślę, że mogę jeszcze pokazać, ile jest ludzi na placu w trakcie tej głównej mszy. Jak widzicie, tam to się ciągnie. Tam, gdzie jest cień, jest oczywiście najwięcej ludzi. Tam już końcówka placu jest pusta, ale tutaj cała masa ludzi cały czas. Trafiłem do dosyć osobliwego muzeum. Czego osobliwego? Jeśli tak to można nazwać. No to jest Muzeum Różańca. No ale no cóż, można by innego się spodziewać po Fatimie, ale wydaje mi się, że tutaj i tak można kilka rzeczy zainteresować. Na przykład są to narzędzia modlitwy pewnych znanych osób. Tutaj na przykład mamy Benedykta XV. Różaniec ofiarowany przez Benedykta XV. Tutaj taki pięknie zdobiony, czy taki wielki. To jest różaniec Pawła VI. Tutaj ofiarowany przez Jana Pawła II. Tutaj dalej papieża Franciszka. Tutaj w przewodniku pisze, że po prostu przez portugalskie kobiety. No ale myślę, że kolejny taki ciekawy to jest przez ojca Pio, który wygląda tak, dużo już mniejszy. Są kolejne różańce ofiarowane z różnych przy okazji różnych wydarzeń. Natomiast to jest kolejne ciekawe, ofiarowane przez świętą Teresę z Kalkuty. No dobrze, są jeszcze różańce po drugiej stronie, ale nie tylko tutaj różańce chcę pokazywać. Ale też, no, dobra, Muzeum Różańca, no to będzie cała masa różańca. Chyba wiadomo. Natomiast no, jest kilka rzeczy takich fajnie zrobionych. Na przykład ta rzeźba. Tutaj były z ziemi, ale miał zawieszone właśnie różańce. No i dalej, jak można by się zastanowić, jak można zrobić Muzeum Różańca. Otóż można. Tutaj proszę bardzo, są po kolei przejścia mówiące o kolejnych częściach tej modlitwy. Tutaj mamy a propos tajemnicy radosnej. Pierwszy cykl tajemnic radosnych rzeczywiście znamionuje radość promieniującą z wydarzenia wcielenia. No i tutaj są przedstawione jakieś rzeźby, które mają nawiązywać do tego właśnie. Tutaj mamy aniołów i żółbek. Scena narodzenia. Scena narodzenia, proszę bardzo. Część światła. Tutaj mamy witraże. Ostatnią wieczerzę. Zbieranie manny i ostatnią wieczerzę. Tutaj na tych witrażach to mamy złote tabernakulum. Dalej, tutaj już tak na czerwono, mocno rzucające się w oczy, boleść. Tak jest opisana w przewodniku. No i co o boleści tutaj jest powiedziane. Różaniec wybiera pewne momenty męki, skłaniając modlącego się, by skupił na nich wejrzenie swego serca i przeżył je na nowo. Jak są przeżywane, zaraz pokażę. Tutaj mamy różaniec Lucjon Jezusa. A zaraz obok mamy żołnierza, który jest opisany jako spoczywa martwy i napełnia smutkiem swoją matkę. Myślę, że to jest też dobre odniesienie do rzeczywistości i wielu konfliktów zbrojnych, wojen, jakie się toczą.
Tutaj po prostu rzeźby jak ecce homo. Zaraz po tym, no jak pokazałem tego martwego żołnierza, figurę tego martwego żołnierza, stwierdziłem, że może nie wymaga to mojego komentarza, no ale przechodzimy tutaj już do części światła. Nie, co ja mówię, do części chwalebnej. Tutaj mamy figurę Chrystusa zmartwychwstałego. Jak rozumiem, tutaj ma odniesienie do chmur, do nieba. A u góry napis: różaniec zawsze wyrażał to doświadczenie wiary, wzywając wierzącego do wejścia poza ciemność męki. Do wyjścia. To ważne, do wyjścia poza ciemność męki, aby utkwić wzrok w chwale Chrystusa. A tutaj obok właśnie mamy taki różaniec. Sam pomysł tej rzeźby ma jakby oddawać to, że różaniec jest jakby zawieszony i koraliki różańca są zawieszone między niebem a ziemią. Właśnie tak. Nawet powiem wam szczerze, że dla mnie to trochę wygląda jak taka drabina, w sumie prowadząca do nieba. No takie mam skojarzenie, więc może taka właśnie była intencja autora. Myślę, że to jest już ostatni moment z Fatimy. No było tak bardzo pielgrzymkowo i religijnie, no ale myślę, że ciężko by byłoby, żeby było inaczej w tym miejscu. Ja serdecznie pozdrawiam. No i tutaj moja buzia przy właśnie bramie do nieba. Może, mam nadzieję, się kiedyś tam znajdę osobiście. Także, chociaż stamtąd już raczej nie będę wysyłał fotek. Pozdrawiam serdecznie i do zobaczenia. U dołu to, czego jeszcze nie zauważyłem, a w sumie jest ważne. Tutaj właśnie figura człowieka na tle krzyża. Myślę, że też jest dosyć znamienne. W takim miejscu spałem. Tutaj już jest złożony namiot, spakowane rzeczy, a obok krzaczka był właśnie namiot, niedaleko od drzewka. A na tych miejscach sobie jadłem śniadanie, obiady i różne zakąski. No ale cóż, fajnie było, ale trzeba jechać dalej. Słuchajcie, tego się nie spodziewałem. Patrzcie, jaki piękny byk, ale to nie o byka tu chodzi. Szukałem miejsca do spania. Trafiłem na taką knajpkę. Patrzcie, jak ona jest piękna. Tutaj są tradycje torradorów portugalskich. Tutaj jest strój torradora. Tutaj to jest w ogóle stary dom. Tutaj mi powiedziano, że tutaj ten pan, który tam jest w tle, nie wiem, czy chce, żeby go nagrywać, więc nie będę mówił za dużo. Był torradorem tak samo jak jego ojciec i dziadek. Tu są ich zdjęcia. Popatrzcie, super, jak to wszystko wygląda. Tak tradycyjnie. Tu są jakieś, nie wiem, uprzęże na byki bodajże, albo na konie. Tutaj to wszystko tak cudownie wygląda. To jest takie chyba jakieś tradycyjne portugalskie wdzianka. Jejku, ale mi się udało, bo w ogóle trafiłem do jakiegoś miasteczka, które właśnie słynie z tradycji z tego, że tu się odbywają korridy, tylko że portugalskie. No i patrzcie, jak trafiłem. No po prostu jestem zszokowany tym, jak mi się tutaj udało. O, miejscowość nazywa się Golega. Tutaj są informacje na temat tego, o, reklamy. Po prostu wow. O, jest nawet ta
Nawet nie wiem jak to się nazywa. Ta płachta. O tutaj. Do prowokowania byków do ataku. No, jak mi się to udało, to jestem zszokowany, ale tak coś mnie podkusiło, że Marcin, zagadaj, nie? Co ci się stanie? A tu proszę bardzo, tu zostawiłem swoje rzeczy, to jest taki ganeczek. I tutaj właśnie jest taka knajpka. Tak, tutaj pan pokazuje, że to tutaj Forcado. Forcado, tu nombre? Paulo. Paulo, tutaj pan Paulo jest właśnie tutaj, jak był młody, o tutaj. Lá em cima. Lá em cima. Mhm. Aqui. O, patrzcie. Widzicie? Tutaj właściciel za młodu. O, to mi widzę, że się państwo zainteresowali tym, jak tutaj nagrywam. Ok. Muy interesante. Muito. Powiedziałem, że tutaj jest interesująco. I no super, no dobra, już 3 minuty łażę po tym tutaj miejscu, ale no po prostu jest ekstra. Telewizorek jest oczywiście z meczami. No i czemu jeszcze o tym mówię? Bo pani, która tutaj pracuje, o tutaj mój uśmiechnięty ryjek, pani, która tutaj pracuje, powiedziała, że najpierw chciała mi dać wodę, powiedziałem, że dziękuję, pouśmiechałem się, spytałem, gdzie tu można rozbić namiot, no i pani stwierdziła, że jeszcze mi da kolację. Jakieś mięcho z jakimś ryżem i surówką, więc super. Jeszcze to nagram, także pozdrawiam. Tu jeszcze słuchajcie, nie wiem czy widać tego byka, ale to jest bardzo ciekawe, co pan przed chwilą powiedział, że ten byk to był naprawdę waleczny i agresywny, bo tutaj podobno on sam mówił, że 5 razy trafił do szpitala i 2 jego kolegów było tutaj poturbowanych przez tego byka. Mówił mi, że te walki były nawet tak brutalne, że że za 5. razem bodajże, czy 6, trafił do szpitala w szpiączce i miał wszystko połamane, nawet zęby. Więc tutaj naprawdę jest intensywnie. O, jak taki byczek na ciebie zaszarżuje. Patrzcie co dostałem, to są jakieś mięsko, frytki, ryż, jajko, sałatka, jeszcze jakaś bułeczka do tego, winko i woda. Bardzo polecam to miejsce, jak wyjdę to tylko pokażę jak się nazywa, no i żebyście mogli też do niego trafić. Patrzcie jak to jest cudownie. Jeszcze jedno zerknięcie, no po prostu bajka. No, głupi ma zawsze szczęście. To już państwo zamykają, ale ta restauracja, w której jadłem to pyszne jedzenie, nazywa się, nie wiem czy to będzie widać na przybliżeniu, nie będzie widać na przybliżeniu, więc musicie mi zaufać, że nazywa się Taverna do Focardo. Taverna do Focardo. Bardzo polecam. Na pewno to co tu zjadłem było, o teraz lepiej widać. To co tu zjadłem było przepyszne. Póki jeszcze namiot jest złożony, to pokażę wam gdzie spałem. Przede wszystkim jak widzicie namiot widać już po nim, że jest używany, więc niedługo dokona swojego żywota. A ja tutaj spałem tak za takim skateparkiem. Tam dalej jest droga, tam gdzie ta biała brama. O tam, przy tej bramie jest droga. A tutaj jest taki park. Ja pomyślałem, że ja w parku będę spał i będzie spoko. No ale nie bardzo było spoko. Bo jak tylko rozłożyłem namiot, to się okazało, że oni te spryskiwacze włączają w środku nocy. No jak sobie tak uprzejmie włączyli spryskiwacz, to nagle na mój namiot zaczął padać deszcz. No i trochę słabo. Musiałem się przenosić. Pomyślałem, że po prostu zamknę się w toalecie na noc i przeczekam. No ale była tak mała, że to było niemożliwe. Więc poszedłem spać tutaj za ten skateparcik, skateparczek, na ten park, w którym nie udało mi się wyspać. Wygląda właśnie tak. Zatrzymał mi się stop, brałem na strasznym zadupiu, na którym mnie wcześniej wywieźli, ale okazuje się, że tutaj jadą na autostradę i będą Państwo,
plan był taki, żeby jak najwięcej jechać autostradami. No ale jakoś... Nie no, jechałem dużo autostradami, ale chyba na samej stacji przy autostradzie to łapałem dzisiaj raz. I w sumie drugi zapytany samochód zgodził się mnie już podwieźć. I to całkiem spory kawałek. No teraz, żeby dojechać na tą farmę, na którą chcę dojechać, no to zostało mi już tylko dojechać do niej drogą gminną. Najpierw na tą drogę trzeba dojść. Gminną, powiatową, zwał jak zwał, no ale jest już naprawdę nie aż tak daleko. No to jest taka wioseczka, prawda? Portugalska. Główna ulica, kilka ulic na bok i pola. No i cóż, zagłębiamy się w taką wiejską Portugalię. Zobaczymy, jak to będzie. Na razie jest gorąco. No powiem wam grubo. Tutaj hula wiatr, jakieś chaszcze, jakaś hacienda tutaj z pięknymi kwiatami. Bardzo mi się podobają. Tutaj w ogóle nie wiem, czy tam jakiś pies zaraz nie będzie wyskakiwał. To jakieś oczko wodne. To cholera po lewej to wygląda jak jakiś obóz cyganów. Kurwa, sprawdziłem wcześniej, czy nikogo nie ma, więc mogę nagrać. No ale jak obóz cyganów. Dobra, nie będę za dużo gadał do kamery, tylko spadam stąd w podskokach. No, za bardzo nie chcę tu siedzieć. A tutaj ciekawostka. Miasteczko, przez które przechodzę, reklamuje się, jeśli dobrze to tłumaczę z portugalskiego, ziemia z życiem. Alvalade. A tutaj dalej, nawet mam ładny herb taki, proszę bardzo, że tu różne rzeczy rosną. A dalej mamy reklamę. Nie wiem, czy to dobrze widać. Proszę bardzo. Alvalade, średniowieczna. 5, 6, 7 September to pewnie września. I tutaj z reklamą jakiegoś tam, może nie palenia czarownic, ale tutaj zakucia w kajdany jakiejś kobiety. No po prostu miasteczko pełne życia, prawda? Mam nadzieję, że jednak troszeczkę więcej życia będzie w kierowcach, którzy, mam nadzieję, będą się mi zatrzymywali, żeby te 20 ostatnich kilometrów sobie przejechać już do celu. No cóż, no to witam już na prawdziwym portugalskim zadupiu. To ja odszedłem kawałek od miasteczka. Tu już są już tylko pola, psy szczekają, no i droga. Mi zostało jeszcze jakieś 20 km na piechotę. Mam nadzieję, że ktoś się zatrzyma po drodze. No i niedługo już dojadę do celu. Także w sumie szczęśliwy. A czekajcie, aż się... O! W sumie szczęśliwy, bo naprawdę stop wszedł spoko. Pozdrawiam. No i mam nadzieję, że już jeszcze tylko momencik. No to lecimy do Casas, czy Casas, jak to by nie wymówić, Nowasz. No chyba już bardziej lokalnej Portugalii to nie dało się wymyślić. No ale cóż, lecę.